Pamiętacie, jak 4 lata temu byliśmy w opuszczonym mieście Pstrąże? No, kiedyś to było. Ale nie wiem, czy słyszeliście o starych poradzieckich schronach w okolicy. Te schronach, co są teraz za nami? Co za Dokładnie. zbieg okoliczności. No to siema! Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj zabierzemy was do ogromnego, radzieckiego, superowego, fajnego schronu. Jedziemy! Nie wiem, czy ktoś z was jest z nami aż tak długo, że pamięta, jak byliśmy 4 lata temu w Strążu. Tak, jakieś 4 lata temu odwiedziliśmy miasto Pstrąże, które już praktycznie zostało zrujnowane i Ale zniszczone. czemu mówimy o tym Strążu? Ponieważ właśnie w tym miejscu mieli żołnierze, którzy tam stacjonowali, mogli uzyskać schronienie. A właściwie to ich dowódcy, ponieważ to znajdujemy się w schronie dla dowództwa Grupy Północnej Armii Radzieckiej. To co, może najpierw tu wejdziemy w te schronohangary, co? Dawajcie, lecimy. De facto sam schron zobaczymy później, za chwilę. Ale najpierw obadajmy sobie, co jest tutaj. No, wygląda jak jakieś schronohangary. Ja wybiję kawałek dalej. O tutaj, zobaczcie, jakie metalowe jest wzmocnienie. Aha, to raczej schronohangar nie był. To jest za małe, ale tu było większe pomieszczenie chyba. Tak, i tu stały jakieś agregaty. Ale śmierdzi jeszcze olejem, widzicie? Na tych dwóch takich pomieszczeniach. Widać, że coś się tutaj paliło, co? No, jak zwykle w takich miejscach, tylko ciekawi mnie jedna rzecz, że dużo elementów tego schronu zostało przerobionych na nocowanie dla nietoperzy, więc pytanie, ile rzeczy będziemy w stanie tak naprawdę otwierdzić. Masz konie tutaj jakąś płachtę, widzisz? Aha. Masz płachtę i tutaj te cegły były dobudowane. Tak, to są świeże cegły, więc to... Po co ktoś to dobudowywał? Jest to od zewnątrz jest widać właśnie szyb wentylacyjny, który jest zakratowany dla nietoperzy. Więc jak pamiętam, jak byliśmy w podobnych stronach, możliwe, że to by się ciągnęło dalej w ziemię, tylko to jest zabudowane, żeby nikt się nie kręcił. Możliwe, że tak, dobra. 8... Jaki to jest rok? 90? Tak mi się wydaje. A dopiero to zostało opuszczone w 92? A dokładnie w lipcu. 29 lipca 92 roku. No. Kanał, znaczy oczywiście tutaj samochód żaden nie wjechał, ale tędy mogły iść jakieś przewody paliwowe czy coś podobnego. Niestety do końca nie wiem, co to mogło być. Jest tam coś? Nie, masz tylko taki kanał jak. Ale zobacz. Tylko ciekawe, czy to jest oryginalne, czy po prostu niedzielni eksploratorzy sobie do... Nie, zobacz, 87 wiosna 89, czyli dwuletni turnus wojskowy, pewnie ludzi z naboru. 85 osien 87, czyli też tura dwuletnia, tylko już jesienna. Zgadza się. Czyli niby nic. Wojskowe przyjeżdżały tutaj w latach 80. z Związku Radzieckiego. Znaczy turnusy może źle brzmią, ale chodzi o te rotacyjne wojska właśnie. Tak, i to jest w sumie niewielkie wszystko, więc może zaczniemy iść już do tego naszego docelowego schronu. Może coś jeszcze będzie po drodze. Studzienka. Dlatego trzeba uważać pod nogi zawsze. Bo jak widzicie, Licho nie śpi. tak, gdyby ktoś tego nie sprawdził z nas, no to byśmy skończyli w dziurze. O stary, ale to powalone jest wszystko. No. Tu można zobaczyć, co się dzieje. Ja tam pójdę. Może pewnie zaraz do Konrada dołączę, bo tu jest wszystko pomurowane i powalone. No oczywiście, ja mam dzisiaj szczęście do ślepych zaułków. Chłopaków już czekać, czyli znaleźli wejście z drugiej strony. A tutaj po prostu, o, tu były kibelki kiedyś. Czyli już mamy kibel odhaczony, bo na każdym musi być urbeksie kibel. Jeszcze o jednej ważnej rzeczy wam muszę wspomnieć. Zawitajcie na naszego Instagrama. Konrad się bardzo ucieszy, bo on prowadzi naszego Instagrama, wrzuca fotki, więc Urbex Historii, podłoga, official. No i jeżeli nie macie jeszcze subskrypcji na tym kanale, to tam na dole jest taki czerwony przycisk. Musi się zmienić na szaro, ale chodźcie głębiej. Kondziu, no. Patrz.
A może tutaj jest wejście, bo tu zobacz, że to jest takie półokrągłe. No, Jakby kabina taka to jest dekontaminacyjna. to jest to, ale wiesz, jak tutaj czuć jest ten powiew świeżego powietrza? Co, idziemy? No, bo tam daleko widać ten, taki napis na ścianie czerwony, pokazujący kierunki, co nie? Przez tą dziurę wbijamy? Oczywiście, że tak. No dobra. Myślicie, że zostało to zamurowane ze względu na nietoperze, czy po prostu chcieli jakby odciąć wszystkie drogi do tych podziemi? można powiedzieć? Ty stary! Tu były drzwi pancerne i gazoszczelne, widzisz? No właśnie o to chodzi, no zobacz, że sam ten półokrąg, który tam jest. To jest jakby taki ten przedsionek Przedsionek, dekontaminacyjny, no. Pamiętacie, na kwaterze atomowej byliśmy? Identyczne były. Dobra. Trzymaj sprzęt, ja wbijam. Bije. Jak patrz światło, to popatrz tam od razu, czy wiesz, to przy tej ulicy. Czego nie ma? Przy tej ulicy. Nie ma. A no tam są na końcu drzwi właśnie, one są otwarte? Tak. Skąd wiesz? No bo widać stąd, że są otwarte i tam jest Nie korytarz. widzę, że są otwarte. Wchodź, przyjacielu. Idę, Jakubie, Kubie. Straszne tu jest echo, więc jeżeli tak wam czeszczy w mikrofonie, Eszty. to przepraszamy od razu. Szamy. Łukasz tu będzie mógł iść wyprostowany. Ała. Tak właśnie się przychodzi, trzeba się podeprzeć głową, widzicie? Tutaj ręka, Noga w mózg na ścianę. Ręka, noga, głowa tutaj odgrywa czołową rolę, mógłbym powiedzieć. Breakdance tańczysz. Buddo. I oto teraz pokazałem wam, jak się przechodzi przez takie miejsca używając głowy. To mógłbyś jeszcze użyć głowy i zabrać. Używał głowy. W końcu się przydała na coś. 10 lat temu. Kolejna osoba pokonuje ciężkie przejście, a ja już zauważyłem pierwsze pozostałości, mianowicie deska i prąd 220 V. Gdzie tu były jakieś konstrukcje elektryczne? Dajesz! Nie przestajesz! Idźcie do No dobrze, no to jesteśmy w środku. Wychod, wyjście. Wychod, no. No i dobra, tu jest wychod, czyli wyjście, które wskazuje w tamtą stronę. My idziemy w przeciwną, ale my musimy szukać właśnie takich malutkich śladów. Pozostało się jakichś napisów, gazet, może jakieś dokumenty się uda znaleźć. Ale pamiętajcie też o tym, że ten schron jest naprawdę ogromny i można wejść w jednym miejscu, a wyjść zupełnie w innym miejscu. Nie pamiętam dokładnie ile on ma. O, masz następny napis wychod, widzisz? Aha, Nawet w lepszym stanie. jest w lepszym stanie. To my wyjdziemy wchodem. Na razie skręćmy tam i pójdźmy w którąś ze stron. Dobra, lecimy. Uprawnienia. Czyli? Jakieś uprawnienia musisz wejść, żeby tam pójść. No trzeba... Jest to, podejrzewam, to jest kierunek drogi ewakuacyjnej, gdyby się coś zadziało. Zobaczcie, że tutaj są jeszcze pomieszczenia, gdzie niżej się schodzi. Tak, bo on jest dwupoziomowy. Myślałem, że to jest dużo mniejsze niż On jest dwupoziomowy, ale wiecie co, zanim pójdziemy tam, ja bym poszedł w tamtą stronę. Bo tam widzę, jest początek i może od samego początku to obcykamy, co? My weszliśmy w ogóle jakby w połowie tego schronu, może nie do końca w połowie, ale no w jakiejś tam jego części. Więc idziemy do początku, żeby... O kurde, jeszcze jest jedno piętro niżej, zobaczcie. Żeby jakby wszystko wam pokazać od samego początku, tak? A nie rwać. Łukasz jako jedyny może iść tutaj prosto. Ty, ale naprawdę ten korytarz może jest mega klaustrofobiczny, co? Tu jest więcej tych napisów. Nawet zobacz, że są na ścianach strzałki nasprejowane jak w MR-u. Ale to już chyba ludzie sobie zrobili jak tutaj jakieś, wiesz, nie grali i tak dalej. Tak, dokładnie. Nie wiem, czy zauważyliście też, że te napisy, które są, na nich jest jakby farba jeszcze kładzona. One wystają spod nowej farby. Ty, ja tu z garbem stąd wrócę. Co zrobić? Z garbem stąd wrócę. Czy wejdziemy gdzieś po drugiej stronie, czy mniej więcej w okolicach tam, gdzie zostawiliśmy nasz samochód? A już wiem nawet, gdzie jesteśmy. Zobacz. Tam przyjechaliśmy. Tam jest właśnie ten budynek, w którym byliśmy na samym początku. Z niego weszliśmy tutaj pod ziemię i pod ziemią zrobiliśmy kółko wychodząc tutaj. Czyli jeszcze tam jest ten schron i
dalej się ciągnie w tą górę, dlatego wracajmy. Kolejne gazoszczelne drzwi były już na samym Tak? początku. A tutaj też coś jest, zobacz. A, tu jest taka brama, jak czasami stawiam w kopalniach na przykład, czy gdzieś, żeby nie włazić. A, tu jest zejście jeszcze niżej, ty. Tak, i to już wiesz, to jest pewnie pomieszczenie dla nietoperzy jest. Tak. Tam może być pomieszczenie do nietoperzy, dokładnie. Coś znamy. Tam jest piętro niżej jeszcze, wiesz? Więc jeżeli tu mamy ogarnięte, że tutaj jest wyjście, to idziemy w tamtą stronę, co nie? A nie wbijamy się od razu w prawo? Bo sądzę, że to wszystko jest powiązane. Znaczy ja bym górę obejrzał całą, a następnie bym zszedł i zobaczył dolne piętra. No to dojdźmy do końca. I dolnymi piętrami wrócił. Tak patrząc po tych ścianach, tu są powbijane takie kołki i wydaje mi się, że tutaj były całe instalacje z przewodami doprowadzone przez całą długość strony. Tu jest, zauważyłem, że przy jednym zejściu jest inny napis, tu jest napis JAS. Musimy przy następnym korytarzu jaki będzie. Jas? Co to znaczy? Nie wiem. Bardziej mi chodzi o to, że jeżeli to wiesz, to było dla żołnierzy z Ptrąża, to może mieli określone korytarze, którymi mieli iść i wiedzieć to w Albo którą to są stronę. konkretne miejsca, w których się coś tam działo w środku, co nie? A to zobaczymy później. Tak, bo Na razie chodźmy tam. w sumie ciekawe, czy dół jest połączony ze sobą i to są oddzielne jakby korytarze. Ja mam nadzieję, że jest połączony, bo chciałbym nim wrócić po prostu. Powiem wam, że jestem naprawdę zdziwiony jego rozmiarami. Przede wszystkim długością, bo naprawdę idąc szybkim tempem, tutaj idzie się około minuty, a z tego co widzę przede mną jest jakby zburzona ściana, nad którą jest namalowane krzyż do góry nogami. To już pewnie powstało później i dalej się ciągnie jakby korytarz. Patrzcie się. Oczywiście ten krzyż, o którym mówiłem. I przechodzimy dalej. Tutaj już możemy iść normalnie. Nie tylko Łukasz, ale też ja i Kuba. Nie musimy się schylać. I zejście schodami na dół, jakieś zobaczycie współrzędne. Ewentualnie numer dla miłości. Numer i serduszko. Jest zejście niżej. A jak zgaszę latarkę, nie wiem czy to widać w kamerze, ale jest tam na końcu, świeci, widać słońce wpadające. Więc my w tym momencie jesteśmy jakby na poziomie ziemi. A jeszcze zejdziemy piętro niżej, tylko nie wiem czy to wszystko jest połączone. Jeżeli jest połączone, to spoko, bo możemy wtedy przejść górą, a wrócić drugą stroną, tak? Zejście na dół. Takie dosyć duże. Ale jest jakieś zamurowane czy normalne? Nie, normalnie masz tutaj zejście. Masz schodki, tutaj numer i serduszko, czyli może znaleźć miłość. Jakby klatką schodową, zobacz. Wychod. Tylko pytanie, w którą stronę? Postrzał posąd. Jest wyżej, o wiele wyżej. Jakby ktoś się chciał dowiedzieć na temat tej miejscówki, no to mamy tutaj promocję. Tak? To jakby to na Facebooku. Żeby dać im lajka. Ty, dobra, wiecie co? To jest piętro niżej, ale to nie jest połączone z tamtymi Wydaje mi się, że to jest... To musisz badać te, a najwyżej... Przejdźmy tutaj i zobaczymy. Mega miejsce, co? Prawda. Nie spodziewałem się, że to jest aż tak duże. Zobacz ile to jest wzmocnionego betonu nad głową. A, widzisz, bo to jest zbudowane tak jak strono-hangary były. No. To było budowane dokładnie. Takich prefabrykatów. I widzisz, to była półkopuła taka i wiesz, te wszystkie ściany były dobudowane później. To było odkrywkowo pewnie No. zrobione. A wiesz, a całe siłę, co miało przyjąć, to właśnie to, co jest nad nami. A tu po prostu są ściany działowe. Kolejne pomieszczenia, ale zupełnie ogołocone. Zewsząd, ze wszystkiego. Tutaj nawet się ktoś przebijał. Aha, to jest ta hala. To jest Konrad teraz, Łukaszem. Widzicie te sklepienia, łuki. Ciekawy jestem, co tutaj było. Jakiś wielki hangar, przynajmniej tak to wygląda. A co tutaj było przetrzymywane, czy to było jakieś centrum? Tego już nie powiem, bo to tak naprawdę idzie dalej. I to tak naprawdę te budyneczki, w których my teraz byliśmy, są otoczone tym wielkim, półkolistym sklepieniem. Widzisz, Łukasz? Tak.
Zobacz, tutaj masz taki tunel. No dokładnie, to jest to budowane na zasadzie schrono-hangarów, co nie? Tutaj masz ścianę i po drugiej stronie masz to samo. Tak? Też jest taki schrono-hangar? Można? Zgadza się. Po drugiej stronie masz też takie właśnie półkoliste sklepienie i wyjście na zewnątrz. Właśnie tutaj widać dwie bramy wjazdowe, którymi mogły podjechać ciężarówki z żołnierzami. Tutaj tym zamurowanym wejściem mogli wyjść, przejść dalej już do hangaru. Po prostu wysypać się żołnierze, następne ciężarówki mogły podjeżdżać. No zgadza się, tutaj był jakby taki punkt przechwytywania, dalej szło się właśnie już do samego tego punkta i do samej tej bazy centrum dowodzenia. Żeby wam jeszcze nakreślić, jak to jest duże pomieszczenie, zobaczcie. Po rosyjsku. 1988, widzisz? I tego nie widzieliśmy wcześniej. Ale trafiłem, co? 89, 88. Co mogli coś remontować, że pojawi. I przede wszystkim sądzę, że było to budowane tak, że na początku powstało to półkoliste sklepienie, a dopiero potem wpisali to. Tak, I to jest robione odkrywkowo. Oni chcieli, że wykopali, zabetonowali i przykryli kopą. Znajdują się przede wszystkim tylko z wewnątrz takiej górki, która została nasypana sztucznie, właśnie tak jak mówisz. Ale masakra, co? W życiu bym na to nie wpłacił tak Ale wiecie co, skoro tutaj były, tu przyjeżdżały ciężarówki, tu wysypywali się żołnierze, to nie jest połączone z drugim poziomem. Oni pewnie wchodzili tymi schodami, którymi my zeszliśmy, przechodzili przez tę śluzę i dopiero z tamtych korytarzy schodzili po 2 poziomy niżej. No tu nawet wygląda, jakby była jakaś wielka brama. Już tam widać zbrojenie, ktoś tu ciął. Dokładnie. Tutaj może takie pseudoadministracja, przejście schodami na górę. Jak wchodziliśmy przez tą zamurowaną śluzę, dostawali się do tych głównych korytarzy i tam schodzili na dół A dopiero. jeszcze na to zwróć uwagę, że taki kiczowaty beton trochę. No, Widać, że taki jakby na szybko no gniocja, nie łamiocja. Wchodzimy do pierwszego tunelu, tak bym to nazwał, koło mniejszego przejścia, których tam jest trochę więcej. Bardzo dziwnie jest to zbudowane, bo zobaczcie, strome schody, wąskie przejścia. Tak samo jak i wąskie są te korytarze. I widzicie? Stąd już można zobaczyć, że to jest właśnie ten główny korytarz, przy którym my byliśmy. To jest przejście, dojdziemy tam do samego końca, gdzie byliśmy, tylko tym mniejszym tunelem. Zwróćcie uwagę, jak tutaj już jest o wiele niżej. Taki śnieżek fajnie by było być mniejszym, co? No. Ale o wiele jest niżej. Na tych przejściach trzeba iść na czworaka, ale obczajcie to. Bardzo klimatycznie to wygląda. A to wygląda też jeszcze jak śluzy. Żeby, o, proszę, jest nadmuch, wywiew. Tak jakby jakieś dekontaminacyjne śluzy czy coś takiego. Aha, dobra, tu jest do tej głównego korytarza. A tu można iść jeszcze głębiej, patrzcie. Tam pewnie Kolejne pomieszczenia, to co tam byliśmy. będzie co nie? tak, duża hala, tu jeść tam do końca. Tu też może być zrobione na tej samej zasadzie co wcześniej. Czyli ta duża hala, rzeczywiście. Tu łazienki natomiast, tak? No też musieli Jak każdy. wypróżniać. No, ej. No niby też jest duża hala, Zobaczcie dalej, jak chce przejść. ale właśnie jest jeszcze dalej przejście. Strasznie duże to jest. To jak cela bardziej wygląda. Patrząc po tym układzie foteli. Też jakaś dziwna konstrukcja. Trochę betonu, trochę cegły. I wyjście na zewnątrz. Wyjście na zewnątrz? Tak. Aha. Czyli szczerze mówiąc, wszędzie tam, gdzie są te półsklepienia, to są takie od wejść. Czyli może cały ten układ schronowy to są te korytarze, dlatego one są tak niskie, żeby pomieścić jak najwięcej osób, a po prostu tymi przez te wyjścia ewakuacyjne przy tych półhangarach wklepywać się do tych korytarzy i w tych korytarzach przetrwać ewentualny nalot. No.
No i tutaj, kochani, się kończy nasza dzisiejsza wyprawa, ale nie wyłączajcie tego filmu, ponieważ jeszcze na dole musicie kliknąć przycisk subskrybuj, zobaczyć naszego Instagrama i na sam koniec obejrzeć nasze pozostałe odcinki. Pamiętajcie jeszcze o dzwoneczku, ponieważ ostatnio macie problemy z tym, bo YouTube nie pokazują nam naszych filmów. I pamiętajcie o wszystkim, o czym my teraz zapomnieliśmy. Co piątek o 16:00. Nara. Cześć. Ma.